Cześć, jestem Włodek, witam na moim kanale o elektromobilności. I dzisiaj mam eksperyment, o którym chcę Wam opowiedzieć. Jadę, jak może widzicie, wcale nie Teslą. I teraz, oj, przepraszam, nie ten pedal. Jak słyszycie, to jest samochód spalinowy. To jest hybryda Toyoty CHR 24 roku. Dlaczego pojechałem Toyotą w trasy do Warszawy ze Starogardu Gdańskiego, 380 km w jedną stronę, nie licząc jakichś przejazdów przez miasto? No bo nie chcę być w bańce informacyjnej swojej własnej, że to są elektryki takie najlepsze, sexy i tak dalej, a wszystkie inne samochody nie, bo na przykład mój ostatni filmik o tym, że nie ma powrotu, że ja po Tesli ja nie chcę innego samochodu spalinowego, wzbudził trochę kontrowersji, nie? W swoim niedawnym filmiku stwierdziłem, że preferuję jeździć swoją prawie 4-letnią Teslą Model 3 Long Range zamiast nowych benzynowych aut 24 modelowego roku. I mi piszą w komentarzach, że ja mam, nie wiem, Peugeota 508 i jest fajny i nie chcę Tesli, bo mogę przejechać na jednym baku z Polski do Mediolana w jedną noc, w 160 na tempomacie i jazda. Okej, fajnie, no ja mówię o swoich subiektywnych odczuciach, to co mi podoba, ale żeby mieć jakby coś do porównania, no to wczoraj wyjechaliśmy w trasę z żoną ze Starogardu Gdańskiego na weekend, tak? Wzięliśmy tą Toyotę i ja jestem jako jedyny kierowca i żeby sprawdzić, jak to jest podróżować taką Toyotką, taką hybrydą. Poprzednio jeździłem na krótkich stosunkowo trasach tylko hybrydą Honda HR-V, ale teraz wziąłem Toyotę. Dlaczego Toyotę porównuję do Tesli? Bo po prostu mam dostęp do takiego samochodu, bo Toyota to jest chyba najgłówniejszy konkurent Tesli i firma motoryzacyjna, która jest chyba największym przeciwnikiem elektromobilności, przynajmniej w obecnej formie, z obecnymi bateriami. To jest firma, która wciska nam hybrydy chyba w każdym modelu swoich samochodów. Mówi, że diesle są B, trzeba kupować hybrydy, tak? I jeszcze naklejki na tych samochodach, szczególnie komparacyjnych, mówią: jestem eko, jeżdżę hybrydą, tak? No więc zdecydowałem sprawdzić takie tezy, na własnym doświadczeniu przejechać się tym samochodem taką trasę, nie? No, około 800 km będzie całość. Na Tesli jakoś nie widuję na Teslach takich naklejek, że jestem eko, bo jeżdżę Teslą. Widuję tylko naklejki: ten samochód wspierany funduszem rozwoju, funduszem elektromobilności, bo niektórzy dostają dopłaty za kupno takiego samochodu. Więc spoiler taki: Toyota nie jest samolodującym hybrydą. Trzeba jechać na stację paliw i normalnie ładować tą Toyotę benzyną, nie? Niezależnie, czy jedziecie w trasę, czy poruszacie wokół komina, jeździcie tylko do pracy na krótkich trasach, tak czy inaczej samochód trzeba ładować benzyną, żeby jeździł. I nie ma możliwości ładować tą małą baterię hybrydy, nie ma możliwości podładować ją w garażu. Za samochody hybrydy plug-in, który da się ładować z gniazdka, zapłacimy sporo więcej i taki samochód CHR 24 roku już istnieje w odmianie plug-in hybrid. I nie wiem, czy jest sens kupować plug-in hybrid CHR w cenie Tesla Model Y. Napiszcie w komentarzach, czy to jest fajne coś. No, jestem ciekaw. No dobra, teraz o doświadczeniu. Przede wszystkim, jak ten samochód do nas trafił, to był zupełnie nowy i po pierwszym tankowaniu obiecywał, że przejedzie ponad 700 km na jednym ładowaniu. Takie coś mogliśmy odczytać z deski tutaj. No i oczywiście to nie było prawdą, ale chciałem sprawdzić, ile rzeczywiście wyniesie zużycie paliwa przy takiej przepisowej jazdzie autostradowej, czyli w okolicach 140
może 145 do 150 km na godzinę. I sprawdziliśmy. I jednocześnie sprawdzić, na ile szybciej nam wyjdzie dojechać do Warszawy, bo wielokrotnie jeździliśmy Teslą, no bo przecież nie trzeba stawać i ładować, nie? Więc wyjechaliśmy wczoraj, w sobotę, staliśmy o 4 rano, szybko zbieraliśmy, nawet nie wypiliśmy kawę. Zdecydowaliśmy, że wyjedziemy samochodem jak najszybciej. Wyjechaliśmy prawie równo o 5 rano. No i wtedy zdecydowaliśmy, że jak starczy nam zasięgu, to jedziemy bez postoju, sprawdzimy, za ile czasu dojedziemy. Fajnie było na korzyść Toyotki to, że rano, w sobotę autostrada 1 była w ogóle pusta, no prawie pusta, samochodów było bardzo mało, a jak już jechaliśmy na A2, no to nie było żadnych korków. Można było prawie cały czas trzymać te 140 km na godzinę. I w efekcie dojechaliśmy do celu, 380 km w okolicy lotniska, w 3 godziny prawie równo. Więc tak, to było szybciej niż Tesla. Uwaga, aż o całe 15 minut. Bo mieliśmy podobną trasę Teslą w maju i dojechaliśmy wtedy do Warszawy. Też 380 km w 3 godziny 15 minut. Bo mieliśmy jeden postój. I w tym postoju samochód był podładowany na Ionity, Nissulków czy Nowostawy, a jednocześnie skorzystaliśmy tam z udogodnień, z toalety i kupiliśmy sobie kawę. Teraz jechaliśmy, nawet nie wypiliśmy tej kawy rano, tak? No i sobie obiecaliśmy, że dojedziemy sobie do Warszawy i tam na miejscu znajdziemy kawę, ok? Co w wyniku wyszło? Dojechaliśmy, sobota rano, 8. Najpierw szukaliśmy długo parking. Udało się znaleźć po jakimś czasie, zaparkowaliśmy, potem chodziliśmy, szukaliśmy tą kawę. Nie udało się znaleźć kawę. Ani w Carrefour Express, ani w Żabka Nano, ani już w docelowym miejscu nie było. Czyli ekspres jako automat istniał, tylko w noc z wieczoru piątka do rana soboty zużyta została tam kawa, woda i tak dalej. Nikt nie serwisował tego urządzenia, więc nie mogliśmy tej kawy się napić. Więc to taki klops i 40 minut poświęciliśmy na to parkowanie, poszukiwanie parkowania i poszukiwanie kawy. Stracony czas niestety. Jakbyśmy stali po drodze, no to tego już byśmy nie potrzebowali. Drugie, zapomniałem powiedzieć, myśmy wieczorem, późno wieczorem, o 22 pojechaliśmy zatankować do pełna, bo samochód już pokazywał mniej niż 300 km zasięgu, tak? No więc jazda, ja specjalnie sprawdziłem, ile czasu to zajmuje. Jazda na tankowanie, samo tankowanie i powrót do domu zajmuje, 20 minut, tak? Więc i to tankowanie musimy robić niezależnie od tego, czy jeździmy w trasę, czy nie. A podładowanie w drodze było 15 minut, przypominam. Więc straty czasu nawet istnieją w samochodzie spalinowym. Tylko zwykle nie liczymy tego do podróży, tak? Co myślicie z tego powodu? Chcielibyście jeździć hybrydą czy prawdziwym elektrykiem? I jaki zasięg potrzebujecie przed pierwszym postojem? Kontynuujemy dyskusję na temat hybrydowej Toyocie w porównaniu do Tesla Model 3. I teraz o spalaniu rzeczywistym i kosztach wyjazdów taką Toyotką. Co zrobiłem, jak dojechałem już żonę, którą wiozłem do Warszawy, już wysadziłem tam na miejscu docelowym, pojechałem sprawdzić realne zużycie paliwa, czyli dotankować do pełna ponownie już w Warszawie, żeby sprawdzić, co mi wychodzi, bo samochód pokazywał, że po pokonaniu tych 380 km zużycie stanowi 8,1 litrów na 100 km. Już nawet to, co pokazuje deska rozdzielcza, jest większe niż katalog, bo katalog obiecuje jakieś 5,5 litrów na 100 km, tak? Ale to nie jest realne zużycie, troszeczkę więcej w realu, więc po zatankowaniu policzyłem, ile litrów zużyłem na stacji paliw, na ile kilometrów przejechałem i wyszło 8 litrów 47 setnych, czyli trochę wyżej niż pokazuje komputer pokładowy.
no okej, takie jest życie. To ile wynosi przejechanie 100 km w Toyocie, ale 100 km w trasach, bo zawsze mi mówią, ja Toyotą jeżdżę, mam 5 litrów na 100 km i to jest bzdet. Nieprawda, nie? Jeżeli, przynajmniej jak ja jadę na tempomacie, autostradą przepisowo, no dla czegoś używam więcej niż 5 litrów, więc te 5 litrów to chyba tylko dla miasta, łagodna jazda. Jestem w trybie eco, by the way, czyli nie używam jakiegoś trybu sportowego, specjalnie nie jadę szybko, żeby zużywać więcej paliwa, nie? To mi wyszło, że koszt przejechania 100 km, benzyna w Warszawie jest droższa, tak? Więc zgodnie z warszawskimi cenami wychodzi 59 zł na 100 km, czyli jakieś, a w Starogardzie, zgodnie ze starogardzkimi cenami 57. Zgadnijcie, ile mniej niż na Kia Ceed, która nie jest hybrydą, to Wam powiem, że 3 złotówki mniej, tak? Kia Ceed owszem nie jest jakimś małym SUV-em, więc co do zasady zużywa jakiś SUV podobny, zużywa trochę więcej paliwa, ale to daje nam do zrozumienia, że ta technologia hybrydowa na pewno nie jest przystosowana na trasy, na długie wycieczki, nie? To jest tylko i wyłącznie przez miasto, kiedy jedziemy, kiedy dużo robimy przystanków na światłach i tak dalej, odzyskujemy energię, przez to silnik elektryczny włącza się i wspomaga silnik benzynowy i mamy mniejsze zużycie paliwa. Na ponad 860 km tej podróży potrzebowałem zatankować prawie 66 litrów benzyny. I to był koszt 447 zł. Dla porównania, w podobnej trasie Teslą wydam tylko w okolicach 300 zł na ładowanie, zapominając o ładowarce dla ładowania u kolegów, lub nawet mniej niż 100 zł, jeżeli bym ładował więcej na darmowych superchargerach. Więc okej, czyli to, że to jest 5 litrów, to nieprawda. Nie jest. Koszt przejechania 100 km w trasie jest taki sam jak podobnego benzynowego samochodu, a jeżeli jest mniejszy, to bardzo mało, ponieważ silnik, Toyota pokazuje, ile czasu był włączony silnik elektryczny do wspomagania spalinowego, to tak 6% czasu silnik elektryczny wspomagał silnik spalinowy, więc może o te 6% będziemy mieli mniejsze zużycie, tak? Czy te 6% warte płacenie więcej za samochód hybrydowy? No nie wiem. Jako samochód dla miasta? Owszem, jeżeli nie planujecie gdzieś tam jeździć daleko, to chyba będzie miało sens i to się z czasem zwróci. A jako samochód na długie wyjazdy, jeżeli chcecie koniecznie spalinowy, to chyba jednak diesel będzie lepszy. Dlaczego nie testuję jakiegoś diesla? Bo nie mam, tak? Jeżeli Wy chcecie, żebym przetestował Wasz samochód, porównał do Tesli i powiedział, co w tym samochodzie jest lepsze od Tesli, co w Tesli jest lepsze od tego samochodu, to zapraszam do kontaktu. Możecie do mnie napisać maila i zorganizujemy. Oczywiście nieprawidłowo będzie jarać tylko najwyższym zużyciem, kiedy jechałem prawie 150 autostradą, więc tu przedstawiam wszystkie wyniki, co mam na razie na 1500 km tą Toyotką i wychodzi, że można mniej. Przez miasto na przykład wychodzi w okolicach 6,3, 6,8 litrów. W autostradzie, jeżeli jechać wolniej, to może wychodzić 7,2 lub nawet 6,5 litrów na 100 km. Czy to jest fajne zużycie? Czy takiego zużycia oczekiwaliście przez Toyotę? Dajcie znać proszę w komentarzach. Napiszcie proszę, czy jeszcze robić filmiki o tej Toyocie, więcej raportować o jej realnym zużyciu w realnych podróżach. Dajcie znać. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobra, to teraz, czy te Toyoty faktycznie są takie eko, jak twierdzą te naklejki na zderzakach na tylnych, nie? Bardzo łatwo jest policzyć, ile stanowi emisja dwutlenku węgla waszego samochodu. Możecie po prostu wziąć, ile realnie wasz samochód zużył i pomnożyć to na ilość kilogramów dwutlenku węgla na 1 litr paliwa, bo te dane są w internecie, ile przy spalaniu wyrzuca się dwutlenku węgla. Dla benzyny ta wartość stanowi 2 kg 300 g na 1 litr benzyny, tak?
Ale czekajcie, jak to jest możliwe, że z litry benzyny, która waży 700 gram, powstaje raptem 2,3 kg dwutlenku węgla? Czy to jest teoria spiskowa? Otóż nie. Przyjrzyjmy się bliżej składowi chemicznemu. Benzyna składa się z mieszaniny węglowodorów, które są cząsteczkami zbudowanymi z węgla oraz wodoru. Węglowodory w benzynie mają różną długość łańcuszków węglowych, zazwyczaj zawierających od 5 do 12 atomów węgla. Podczas spalania każdy atom węgla w węglowodorze łączy się z jedną cząsteczką tlenu z powietrza, tworząc jedną cząsteczkę dwutlenku węgla. Cząsteczka tlenu O2 jest znacznie cięższa niż jeden atom węgla. Przykładowo, z oktanu, czyli takiej cząsteczki, która ma 8 atomów węgla i 18 wodoru, przy spalaniu potrzebujemy 12,5 cząsteczek tlenu i powstaje 8 molekuł dwutlenku węgla oraz 9 molekuł wody. Masa atomowa węgla 12, masa atomowa tlenu 16, masa cząsteczkowa tlenu 32, a masa cząsteczkowa dwutlenku węgla 44. Prosty przykład. Masa jednego molu oktanu 114 gramów. Dla spalania 96 gramów atomów węgla, a tyle znajduje się w jednym molu oktanu, 18 gram wodoru nie liczymy, potrzebujemy 250 gram tlenu, 8 mol, z czego powstaje 352 gramy dwutlenku węgla. Znowu 8 mol. Zatem masa dwutlenku węgla jest ponad 3-krotnie wyższa niż początkowa masa naszego paliwa, a wszystko za pośrednictwem tlenu z powietrza. To nie jest spiskowa teoria, to jest podstawowa chemia organiczna. Ok, to bierzemy 8,47, mnożymy na 2,3, otrzymujemy 225 gramów na 1 km przejechany, a Toyota podaje w katalogu coś w okolicach 105, 115 średnio, czyli już bezpośrednio nawet spalanie, które z rury jest sporo wyższe. Ale uwaga, spółka koncernów z produkcji paliw, czyli Lotos, Orlen, trafiła na taki raport w 2021 roku, publikuje dane o tym, ile dodatkowo wyrzuca się emisji dwutlenku węgla w atmosferę na to, żeby transportować ropę i przerabiać tą ropę na benzynę w polskich rafineriach i potem transportować tą benzynę do stacji paliw i właśnie tankować. To uwaga, dodatkowo musimy doliczyć 30% dwutlenku węgla do tego, co już policzyliśmy. I wtedy mi wychodzi jakieś 250 gramów na 1 km. Czyli sporo więcej od tego, co katalogowo mówi Toyota, nie? A spalanie katalogowe Toyota obiecuje na poziomie 5,5 chyba litrów na 100 km. Więc jest różnica. Wiemy o tym, że zawsze jest różnica, ale dla czegoś tylko o Tesli mówią, że Tesla kłamie, jak Tesla ma większe zużycie niż katalogowe, nie? No dobra, a czy Tesla jest eko, to ile zużywa Tesla energii elektrycznej i ile stanowią emisje dwutlenku węgla na 1 kWh w Polsce, w polskim miksie energetycznym? To dzisiaj otworzyłem Electricity Map, jest taka strona internetowa, która pokazuje rzeczywiste emisje dwutlenku węgla na kilowatogodzinę po różnych krajach. I w Polsce to wczoraj stanowiło 556 chyba gramów na 1 kWh. I wiedząc, że zużycie w Tesli przy takiej szybkiej jeździe autostradowej stanowi gdzieś mniej więcej 24 kWh na 100 km, to sobie przeliczyłem i otrzymałem jakieś 120 czy 150 gramów na 100 km przy ładowaniu z gniazdka w polskim miksie energetycznym. Ale czego tu nie policzyłem? Nie uwzględniłem tutaj bardzo istotnej rzeczy. To, że wszystkie ładowarki szybkie w Polsce, przynajmniej te, na których ładuję, Ionity, Tesla Supercharger, Greenway, Orlen, zakupują. Dlaczego są drogie w ogóle? Bo kosztują jakieś ponad 2 zł, ponad 3 zł nawet za 1 kWh szybkiego ładowania. Tylko Supercharger jest tańszy. A są drogie dlatego, że kupują energię elektryczną od farm fotowoltaicznych lub wiatrowych. Czyli kupują ze źródła z prawie zerową emisją dwutlenku węgla. Więc w rzeczywistości Tesla wyrzuca jeszcze mniej, to sporo mniej dwutlenku węgla, kiedy jedzie w trasy. Jeżeli ładuje z gniazdka bez paneli fotowoltaicznych na dachu, to owszem, wyrzuca
też mniej niż Toyota. Więc chyba to, że Toyota jest eko, też jakoś mi słabo. Nie mogę się w to uwierzyć, nie? Jakiś to jest kit po prostu. To jeszcze raz liczę emisję Tesli przy prawidłowym wyliczeniu emisji źródła, z którego ładuję. Więc wszystkie szybkie ładowarki, które użyłem w trasie w lutym do Warszawy, mieli energię z zielonego źródła. Dałem najwyższe emisje, czyli 35 gramów dla fotowoltaiki. Wiatr ma nawet jeszcze mniejsze emisje. Woda jeszcze niższa niż wiatr. Więc liczę ładowanie w Starogardzie do pewnej baterii za zimowymi emisjami, kiedy większość energii pochodzi w sieci ze spalania węgla. 935 gramów dwutlenku węgla na 1 kWh pobranej z gniazdka. Dodaję wszystkie straty oczywiście. No i co mi wychodzi, że łącznie pobrałem z gniazdka 235 kWh energii, a łącznie wyrzuciłem kilogramów dwutlenku węgla do atmosfery 72 prawie kilogramy na 819 km, co mi daje emisję 88 gramów ekwiwalentu dwutlenku węgla, co niżej przy rzeczywistym zimowym zużyciu Tesli niż w katalogu w Toyoty. I co z tym robić? A mogę jeszcze zainstalować fotowoltaikę, więc wtedy emisje jeszcze spadną i nigdy takich poziomów emisji samochód spalinowy nie jest w stanie osiągnąć. No i słyszymy, jak wyje silnik. Dla mnie to jest dźwięk, przepraszam, nienaturalny. Generalnie samochód jest fajny, wiecie, dobrze zgrany. Przecież robią konkretnie na tym silniku hybrydy od 2010 roku i silnik jest ciągle ten sam, tak? Sprawdziłem kod silnika. Design polepszyli, zrobili go bardziej futurystycznym, dodali systemu bezpieczeństwa, to fajne. No, ja bym nie chciał takiego samochodu. Po prostu Tesla dla mnie 4-letnia jest wciąż lepsza. Przepraszam. Teraz już prawie wróciliśmy. Minęłem akurat w okolicach Torunia bramki i wracamy do Starogardu. Dzisiaj do Starogardu nie będziemy w stanie dojechać w 3 godziny, ponieważ najpierw tankowaliśmy do pełna w Warszawie, żeby na pewno nam starczyło zasięgu dojechać. Potem musiałem zrobić jeszcze jeden postój na mopie. Nie dlatego, żeby tankować. Sprawdzałem, czy swoją torbę nie zgubiłem gdzieś z dokumentami, z portfelem, a jednocześnie skorzystaliśmy z toalety na mopie. Więc dzisiaj będzie jakieś 3,5 godziny jazdy z powrotem. Będzie trochę statystyk, zużycie będzie z powrotem trochę mniejsze, była zapchana 2, więc jechaliśmy wolniej, ale tak, jest ok, może być, ale ja bym takiego samochodu nie chciał. Czy to jest fajna hybryda? No owszem, jest fajna hybryda, Toyota chyba jest najbardziej doświadczona w tym, nie? W porównaniu do Hondy, jak pracuje sama hybryda, odczuwam, że to jest lepiej zgrane, że lepiej się przyspiesza, nie ma lagu takiego między tym, jak wciskasz pedał przyspieszenia i jak to się zaczyna przyspieszać. Nawet wyje trochę ciszej niż w Hondzie. Nie wiem, jest lepiej wyciszone. System multimedialny tutaj jest lepszy niż w Hondzie i Android Auto jest bezprzewodowy w porównaniu do Hondy, gdzie był tylko przewodowy. Bezprzewodowy był tylko CarPlay Apple. Ale w Toyocie jest dużo gorsza kamerka tylna. Nie ma linii dynamicznych. To te linie, żeby dynamiczne były, trzeba kupić Comfort albo Executive wersję wyposażenia, ale nie wiem, czy w tej wersji wyposażenia lepszej będą lepsze kamerki, tak? Bo kamerka jest naprawdę z jakiejś starej Nokii. Oczywiście w Tesli mam lepsze kamerki. Fajnego w Toyocie to, co jest. Tego chyba w Hondzie też nie było. System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu, jeżeli wyjeżdżamy z parkingu, to nam na ekranie tej kamerki ze słabą jakością jednak pokazuje strzałeczki, że tam idzie pieszy lub jedzie samochód, żeby tamśmy zahamowali. To jest fajne. Tu jest jeszcze fajny system, który hamuje, jeżeli czujniki parkowania widzą, że jest jakaś przeszkoda i możemy sobie uszkodzić samochód w garażu, na parkingu, w centrum handlowym.
to tutaj Toyota zahamuje bez względu na to, że wciskamy pedal przyspieszenia. To jest bardzo fajne. W Hondzie tego nie było, w Kia tego nie było, w Tesli tego nie ma. W tej wersji Style tutaj mamy podgrzewaną kierownicę. To też jest na plus w porównaniu do Tesli, bo ja nie załapałem się, ja mam zbyt starą Teslę, żeby mieć podgrzewaną kierownicę, ale nie ma podgrzewania na przykład tylnych siedzeń. No i chyba tyle, nie? Jakichś większych grzechów nie pamiętam. Jest to mniejszy samochód, z tyłu jest mniej miejsca niż na przykład w Tesli i chyba trochę mniej miejsca niż w Hondzie HR-V. Bagażnik jeszcze nie mierzyłem, nie robiłem testu bagażnika, ale no nie jest on jakiś specjalnie duży, nie? Jest dość płaski. I tyle w temacie, słuchajcie. Jeżeli chcecie zmienić moje zdanie, to zapraszam do komentarzy. Uważam, że hybryda to jest samochód typowo do miasta. To, co zwykle mówią o elektrykach. Dla elektryków teraz nowoczesnych to już nie jest prawda. Nowoczesny elektryk to samochód uniwersalny, którym można sobie pojechać do Chorwacji, do Włoch, przez całą Europę bez jakichś problemów, a hybryda też można pojechać, ale wtedy nie będzie miała żadnych zalet, nie? Będzie drożej niż z dieslem, drożej niż elektrykiem, głośniej będzie, bo tu jest, ogólnie jest głośniej, nawet jak silnik cicho pracuje, dość mocno słyszymy wiatr. Nadal przez to, że mamy samochód spalinowy, to widok do przodu na drogę nam jest zablokowany przez maskę. Odbicie światła mamy od tego przedniego panelu na szybę czołową, kiedy mamy mocne słońce. To jest wysokie, więc to przeszkadza. W Tesli to nie przeszkadza, w Tesli jest szyba bardziej w dół, maska jest bardzo nisko. To, że tutaj jest deska rozdzielcza i są tam prędkościomierze i te wszystkie rzeczy, to mi to w Tesli nie przeszkadza. Jestem przyzwyczajony, bo jest to bardzo wygodnie blisko postawione obok, na dużym ekranie. No i tyle. Także chcecie, spróbujcie zmienić moje zdanie. Uważam, że hybryda to jest samochód do miasta. Jeżeli macie mieszkanie, zwykle w bloku, nie macie gdzie ładować samochód, no to ok, hybryda jest ok. Nie mówię, że B i tak dalej, jest fajne. Ale jak macie własny dom, albo macie możliwość ładowania elektrycznego samochodu gdzieś na przykład w pracy, no to w ogóle dla mnie no-brainer, jakby nie ma co zastanawiać. Elektryk wtedy jest bardziej wygodny. Po prostu dlatego, że będziecie ładować samochód w domu, w nocy, póki śpicie, póki robicie coś innego, będziecie zaoszczędzać bardzo dużo czasu waszego życia. Nie będziecie musieli jechać gdzieś 15-20 minut i wracać ze stacji tankowania, żeby ponownie rano pojechać do roboty 30 km w jedną stronę. Taka to sytuacja. A hybrydy plug-in? Toyota już ma hybrydy plug-in w swojej ofercie. One są sporo droższe. Uważam, że nie mają sensu. Nadal musicie wymieniać olej w silniku spalinowym. Jeżeli chcecie, żeby jeździć tanio, to trzeba go ładować codziennie jak elektryka, a to może 2 razy dziennie, bo bateria jest mniejsza i starczy ją na jakieś realnych 50 km maksymalnie. I znowu będziecie jechać na benzynę w wycieczce do Chorwacji. Nie przekonujmy to. I 2 systemy macie w samochodzie. Ciężką baterię do elektrycznej części i silnik spalinowy, skrzynię biegu i to wszystko. Także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, szczególnie jak nie zgadzacie się ze mną, to komentujcie. Bardzo zachęcam. Będzie jeszcze statystyka na ekranie, bo tutaj nagrywam w programie Torque jakieś statystyki z tej jazdy. Zapomniałem powiedzieć, Toyota ma aplikację teraz. Honda też miała aplikację. Nie mogłem sprawdzić aplikacji Hondy, bo dla zainstalowania aplikacji trzeba było się udać do ASO. To jest wstyd dla mnie w ogóle niepojęty. W Toyocie na szczęście można było zainstalować aplikację z marketu i przywiązać za pomocą QR-kodu na ekranie w Toyocie, ale jest taki też minus. Aplikacja w Toyocie może być założona tylko na jednego kierowcę. Nie wiem dlaczego. Kiedy ja dodatkowo założyłem sobie tą aplikację i podpiąłem ją do samochodu, do oddzielnego profilu kierowcy,
to że one wyrzucono z aplikacji natychmiast. No więc wtedy musiałem to wszystko odwrócić i usunąłem u siebie aplikację My Toyota. I w aplikacji jest co najistotniejszego? Statystyki z wyjazdów wszystkich, bo samochód GPS-owo podaje, gdzie jest, więc możemy sobie zobaczyć na mapie, gdzie samochód jeździł i tak dalej, z jaką prędkością, jakieś tam, na ile byłeś eko. I najistotniejsza funkcja aplikacji, włączenie klimatyzacji zdalnej. To jest super, to jest to, co w Tesla ma od wielu lat i wiele innych samochodów elektrycznych mają. A dopiero teraz mamy to w zwykłych samochodach spalinowych i to jest super. Nawet chyba jest możliwość otwierania samochodu z aplikacji, tylko tutaj mamy dodatkowe ubezpieczenie antykradzieżowe, więc korzystając tylko z aplikacji nie będziemy w stanie uruchomić samochodu i gdzieś pojechać. A w Tesli nie ma problemu. Akurat aplikacja w telefonie to jest główny klucz, tak? To jest ta różnica. Więc bardzo dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia. Pa! Przyjazd do Starogardu Gdańskiego 22:14, zużycie paliwa według komputera pokładowego jest 7,4 litra na 100 km, a system hybrydowy wspomagał nas tylko 16% czasu, ponieważ autostrada była bardziej obciążona i trochę było odzysku energii. Czas powrotu. Licząc od startu o 18:29 z tankowania, podróż zajęła łącznie 3 godziny 45 minut, a to, przepraszam, już normalnie czas przyjazdu Teslą z jednym podładowaniem. Równolegle widzieliście raport trasy z aplikacji Toyoty, pełna inwigilacja jak w Tesli. I dodatkowo podaje statystyki z ponad 3000 km przejechanych Toyotą do dzisiaj. Nawet jazda po mieście latem na letnich oszczędnych oponach wymaga co najmniej 6,5 litra benzyny na 100 km, a koszt przyjazdu 100 km wynosi co najmniej 42 zł, czyli mniej więcej 2 razy drożej niż większą Teslą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę o komentarze i subskrypcje. Do widzenia. Pa!